Powtórzenie do dynamiki w pigułce. Najważniejsze informacje, które musisz znać. Pierwsza zasada dynamiki Newtona to jest tak zwana zasada bezwładności. Zaraz sobie szczegółowo opowiemy. Przypomnienie. Pamiętaj, że jak były siły skierowane do jednego ciała, przyłożono kilka sił i na przykład dwie są w prawo, dwie są w lewo, to te, co są w tą samą stronę, o te dwie na przykład, dodajesz do siebie, powstaje ci nowa dłuższa. To jest siła wypadkowa tych dwóch. 1, 4. Te dwie też dodajesz do siebie, powstaje ci nowa dłuższa. I teraz, jeżeli siły będą skierowane w przeciwne, będą miały przeciwne zwroty, czyli jedna leci w prawo, druga leci w lewo, to po prostu odejmujesz je od siebie. Czyli od tej odejmujesz tą, wychodzi ci ta. To jest siła wypadkowa, możesz tak napisać, albo siła wszystkich 1, 2, 3, 4, bo były 1, 2, 3, 4. Pamiętaj po prostu, że jak są w tą samą stronę, to się dodaje, jak są w przeciwną stronę, to się odejmuje. I tyle. Jak czujesz potrzebę, żeby dokładnie to zrozumieć, odpal sobie filmik z pierwszej zasady dynamiki Newtona. I teraz tak, czasami się zdarza, że siły będą w inne strony, na przykład jedna będzie leciała w tą, druga w tą. To te siły się dodaje tak zwaną metodą równoległoboku, czyli tą siłę bierzesz, przesuwasz tu i tą siłę bierzesz, przesuwasz tu. Początek jest tu, nowej i koniec jest tu, nowej. Czyli początek jest w początku wszystkich sił, a koniec jest w końcu tych sił. Bo widzicie, tu sobie strzałki się spotykają, czyli ta czerwona ma też strzałkę w tą stronę. To jest metoda równoległoboku i w ten sposób można policzyć siłę wypadkową. Czasami jest więcej sił niż 3, niż 2. Wtedy się robi tak zwaną metodę łańcucha. Metoda łańcucha bazuje na tym, że pierwszy zostawiamy, bo jest pierwszy. Drugi przesuwamy tu. Dobra, mamy tu drugi. I trzeci bierzemy tu, doczepiamy. I powstaje coś takiego. Do tego doczepiliśmy F2. Widzisz, doczepione jest. I jeszcze doczepiamy do tego F3. I powstaje ci nowa siła, która nie została tu zaznaczona. Widocznie musiałem zapomnieć. Powstaje nowa siła, która ma początek tu, a koniec tu. I powstała ci siła wypadkowa. Dobra. Pamiętaj, że pierwsza zasada dynamiki Newtona nazywa się zasadą bezwładności. Co to jest bezwładność? To jest w skrócie niechęć do zmiany. Jak jedziesz samochodem 50 na godzinę i nie jesteś przypięty pasami i ten samochód nagle by się zatrzymał, to twoje ciało nadal chciało mieć prędkość samochodu, jaką miał wcześniej, czyli 50 na godzinę na przykład. Dlatego jak nie jesteś zapięty pasami, to możesz wypaść przez szybę, bo twoje ciało chce nadal poruszać się z tą samą prędkością, z którą się poruszało wcześniej. Inny przykład, wsiadasz do autobusu, autobus stoi w miejscu i nagle autobus rusza. Twoje ciało chciało zostać w tamtym miejscu, w którym było, ale autobus już ruszył w prawo. Dlatego masz wrażenie, że jakby szarpnęło tobą w lewo, czyli w przeciwną stronę. To się nazywa też siła bezwładności. Dobra. Teraz pierwsza zasada dynamiki Newtona brzmi tak. Jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub działające siły się równoważą, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. Jak to zrozumieć? Jeżeli siły się równoważą, no to logiczne, że raczej ciało nie będzie się ruszać, tak? No bo stało w miejscu, przyłożyłeś siłę tu, to ciało się nie będzie ruszać. Ale jest taka sytuacja też, że ciało jedzie z pewną prędkością, na przykład 50 na godzinę i nagle przyłożyłeś jedną siłę tu, a drugą siłę tu. Jeżeli te siły będą takie same, to znaczy, że one się równoważą, więc ciało nadal będzie się poruszać z prędkością 50 na godzinę. O to chodzi w pierwszej zasadzie dynamiki Newtona i nie zapomnij definicji. Druga zasada dynamiki Newtona. Druga zasada dynamiki Newtona to jest związana po prostu z siłą wypadkową. Wzór na siłę wypadkową to jest M razy A. Masa układu całego, wszystkich ciał razy przyspieszenie. Jak będziesz miał ciała połączone sznurkiem i masz tych ciał 5, no to masa jaka jest? 5M. Jeżeli wszystkie będą miały tą samą masę, to masa jest 5M. I dzięki temu możesz policzyć na przykład przyspieszenie, jakie będą miały te klocki na sznurku. Bo jedyną siłą, która napędza, jest siła powstała od tego klocka. Tylko ten jeden klocek jest ciągnięty przez Ziemię w dół, czyli siła grawitacji go ciągnie M razy G i to jest siła napędzająca. Czyli napędza nas mg,
a układ ciał ma łącznie masę 5M. Dzieli się przez to i wychodzi takie przyspieszenie. Im więcej klocków, patrz, jak będziesz klocek przekładał tu, no to logiczne, że szybciej będzie się układ poruszał. Jak znowu klocek przełożysz tu, to ten układ jeszcze szybciej będzie się poruszał. Dlatego, że jest więcej klocków, które zwisają i które Ziemia będzie napędzać w dół, a te dwa, no one nie będą w stanie się przeciwstawić tym trzem, więc one szybciej będą się poruszać. Te się będą trochę wolniej poruszać, a te bardzo wolno. Zapamiętaj, że druga zasada dynamiki Newtona jest wówczas, gdy na ciało działa niezrównoważona siła, czyli siła, która będzie napędzać układ. I to była taka sytuacja, że im więcej klocków, jak będziesz klocki przekładał, to tym większe przyspieszenie układ będzie zyskiwał. No to logiczne, jak więcej wisi, to szybciej będą leciały w dół. Jak mniej wisi, to wolniej. Jest jeszcze inna sytuacja. Masz na początek dwa klocki. Wszystkie mają tę samą masę. No to patrz, taka siła napędza jeden klocek, więc całkiem szybko będzie się ten układ poruszał z dużym przyspieszeniem. Teraz tą masę zostawiasz, ale doczepiasz do tego jeszcze jeden klocek. No to co się dzieje? Układ będzie coraz wolniej się poruszał. Jak jeszcze jedną masę doczepisz, to w ogóle będzie bardzo wolno się poruszać. Bo tutaj siła napędzająca jest cały czas ta sama, ale masa się zwiększa układu. Tutaj masa jest 2, tu jest 3M, tu jest 4M. Więc masa ulega zwiększeniu, a siła nie. No to logiczne, że będzie się obiekt wolniej poruszał. To można to wytłumaczyć na przykładzie samochodu. Zobacz. Masz identyczny silnik włożony do samochodu malucha i do ciężarówki. Jak włożyłeś identyczny silnik, no to on nie jest w stanie więcej mocy wyciągnąć, czyli siła, z jaką będzie ciągnął, to jest maksymalna siła, z jaką może ciągnąć tutaj i tutaj. To jest ta sama siła, no bo to jest ten sam silnik. Ale masa jest zupełnie inna. Które będzie się szybciej poruszać? 9-tonowe czy 900 kilo? No to auto będzie się szybciej poruszać, bo ma mniejszą masę. Czyli to jest przyspieszenie duże, to jest przyspieszenie małe. Teraz inna sytuacja odnośnie tego. Zobacz, masa się nie zmieniła. 900, tak samo jak tu. Tu było 5, 5, 5. Masa się nie zmieniła. Ale zmieniła się siła ciągnąca, siła napędzająca. Tu jest siła napędzająca mała, a tu jest siła napędzająca bardzo duża. Które będzie się szybciej poruszać, jeżeli mają tą samą masę? No logiczne, że to, bo ma większe przyspieszenie, no bo większa siła działa na tą samą masę. To była analogia do tego, a to z ciężarówką i maluchem to była analogia do tego. Siła napędzająca była ta sama, ale masa układu się zwiększała. Im większa masa, tym wolniej obiekt będzie się poruszał. Teraz nie zapomnij, że czasami przyspieszenie będziesz potrzebował z kinematyki policzyć. Przyspieszenie z kinematyki liczy się jako zmiana prędkości w czasie. No to musisz odczytywać, patrz, o ile się zmieniła prędkość? O 1,5. W jakim czasie? W czasie 12 sekund. Podstawiasz i liczysz przyspieszenie, tak zwane, tutaj akurat jest opóźnienie. Jak już masz przyspieszenie policzone, to się możesz cofnąć i policzyć siłę. Jak czujesz potrzebę, żeby dokładnie zrozumieć ten dział, odpal sobie drugą zasadę dynamiki Newtona. Potem było spadanie ciał. Spadanie ciał to był krótki temat. Właściwie to swobodne spadanie. Słuchaj, jak trzymasz kamień w ręce i puścisz go, no to Ziemia go będzie rozpędzać. Przyspieszenie grawitacyjne będzie ten kamień napędzać. Jedyne, co może hamować, to powietrze, bo powietrze stanowi pewien opór. To jest dodatkowy wzór jako jakby troszeczkę poza zakres 7 klasy, ale niektórzy nauczyciele go robią. To jest wzór na drogę. Droga to jest at kwadrat na 2, kiedy ciało przyspiesza. Jak puszczasz swobodnie kamień z wysokości 20 metrów, no to logiczne, że ten kamień się rozpędzi. I drogę, jaką pokona, możesz policzyć z tego wzoru. Z tego wzoru, jak przekształcisz odpowiednio, czy mam to zrobione? Tak, mam to zrobione. Jak odpowiednio przekształcisz ten wzór, S to jest droga, czyli wysokość, no bo jak spada z wysokości, to drogę pokonuje, taką samą jak wysokość budynku. Jak przekształcisz odpowiednio ten wzór, to możesz czas policzyć spadania. Albo na odwrót, jak puścisz kamień z 20 metrów i włączysz czas start i policzysz, zatrzymasz stoper, jak kamień walnie w ziemię, no to czas znasz, jak do tego wzoru podstawisz, to możesz wysokość policzyć, z jakiego kamień spadał. Dzięki temu możesz z przybliżeniem policzyć wysokość na mieszkania, w sensie
wysokość piętra, na którym mieszkasz, możesz policzyć. Pamiętaj, że siłą, która napędza w spadku swobodnym, jest siła grawitacji, a siła grawitacji ma wzór m razy g. Co szybciej spada? Kartka taka, czy kartka zrobiona w kulkę? Kartka zrobiona w kulkę, bo ta ma większą powierzchnię, więc wiatr, tak zwana siła oporu powietrza, ją hamuje i ona wolniej spada. Kulka szybciej spadnie. To też opowiadałem na swobodnym spadaniu ciał. Potem była trzecia zasada dynamiki Newtona. I teraz uwaga. Trzecia zasada dynamiki Newtona to jest tak zwana zasada akcji i reakcji. Przykład. Jak siedzisz na krześle, to ziemia ciebie przyciąga w dół. To powoduje, że ty naciskasz na fotel, a z racji tego, że ty naciskasz na fotel, to fotel twoje ciało odbija do góry. To się nazywa akcja, reakcja. Te na czerwono to jest akcja, reakcja. Pamiętaj, że siły akcji i reakcji są przyczepione do innych ciał. Zobacz. Ty tyłkiem naciskałeś na krzesło, czyli ta siła działa na krzesło, a teraz krzesło reaguje i odbija ciebie do góry. Ta siła reakcji jest przyczepiona do ciebie, a ta siła nacisku jest do fotela przyczepiona. Zapamiętaj, to jest bardzo istotne. Czyli akcje i reakcji mają różne punkty przyczepienia. I nie można mówić, że to są siły równoważące się, bo one się nie równoważą. Żeby siła się równoważyła, musi być przyczepiona do tego samego ciała. Przykład. Siła reakcji i siła ciężkości. Ziemia ciebie przyciąga w dół, krzesło ciebie odbijało do góry, ty stoisz w miejscu, no bo nie spadasz z fotela, to znaczy, że te dwie siły są siłami równoważącymi się. Czyli siła grawitacji i siła reakcji. Tu lepiej widać. Siły, które są przyczepione do tego samego ciała i mają taką samą długość, ta ma 2 cm, ta ma 2 cm, to są siły równoważące się. To ciało nie rusza się w górę i w dół, no bo siły się zrównoważyły. A ta i ta to są akcje i reakcji, one nie są równoważące się. To masz zapamiętać. Ta trzecia zasada to jest też zjawisko odrzutu. Jak samolot leci, to gazy wylotowe uderzają cząsteczki powietrza w tamtą stronę, cząsteczki powietrza uderzają samolot w tą stronę. Dzięki temu samolot się napędza. I tam były inne przykłady. Jak czujesz potrzebę, to sobie odpal trzecią zasadę dynamiki Newtona. Potem były opory ruchu. Opory ruchu bywają pomocne, ale bywają szkodliwe. Przykład, kiedy są pomocne. Kiedy idziesz. Gdyby nie było oporu ruchu, tak zwanej siły tarcia, to ty byś nie był w stanie się odepchnąć od ziemi. Ty byś się od razu poślizgnął i byś spadł. Czyli gdyby nie tarcie, byś nie mógł dojść. Inne opory ruchu, bardziej szkodliwe, jak kartka papieru była przedstawiona. Ta kartka papieru ma bardziej opływowy kształt, więc siła oporu jest mniejsza. To jest ta sama kartka, tylko rozłożona. Ta kartka ma większą powierzchnię, więc jest większa siła oporu. Ta kartka wolniej będzie się poruszać niż ta. Inny przykład to przykład ze spadochroniarzem. Jak gość wyskakuje z samolotu, to początkowa siła oporu jest mała, bo siła oporu zależy od prędkości. Im większa prędkość gościa, tym ta siła oporu rośnie. I w końcu siła oporu zrównuje się z siłą grawitacji i ten gość będzie spadał ze stałą prędkością na przykład 160 km na godzinę, czy tam 140 km na godzinę. Więc nawet gdyby nie otworzył spadochronu, a spadłby szczęśliwie na krzaki, które by go zamortyzowały, to mógłby przeżyć, bo prędkość, z jaką spadał, była 140. Oczywiście nie mówię o sytuacji, że się pochyli w dół, wtedy zwiększy prędkość. Jak otworzysz spadochron, to siła oporu jest większa, hamuje cię na przykład do 40 czy tam do 30 km na godzinę i spadasz z prędkością 30 km na godzinę. To były te przykłady. Pamiętaj, że jest tarcie kinetyczne i tarcie statyczne. Statyczne jest wtedy, kiedy stoisz i chcesz ruszyć, a tarcie kinetyczne jest wówczas, kiedy ciało się już ruszyło. Tutaj chyba to nie ma. Zapamiętaj, że jest tarcie kinetyczne i statyczne. Statyczne, kiedy ruszasz z miejsca, a kinetyczne jest, kiedy już się poruszasz. To jest różnica. Tarcie kinetyczne jest zawsze mniejsze niż tarcie statyczne. Jest jeszcze tarcie toczne, ale to jest w przypadku, jak koło samochodu się na przykład rusza. Tarcie toczne jest pożądane, bo tarcie toczne pozwala lepiej trzymać się jezdni i jest większa siła dzięki temu. Siła tarcia, która dzięki temu nie wpadniesz w poślizg samochodem. Kolejny temat jaki był, to była dynamika i robiłem zadania różne. Słuchaj, tam jest kilka wzorów tylko. Musisz pamiętać, że jak w prawo, w lewo to się odejmuje. Pokazywałem to.
O, zobacz, w prawo 1200, w lewo 600. To jaka będzie wypadkowa? Wypadkowa będzie 600 w prawo. Widzisz, wziąłem 600. No bo wypadkowa tych dwóch to jest 600, a masa motorówki to była 400 kg. I dzięki temu mogłem policzyć przyspieszenie motorówki. Czyli właściwie to tylko dwa wzory musisz umieć. Na F równa się m razy A. To jest F równa się m razy A. Jak się go przekształci, to możesz A policzyć. I ten wzór na H. Jak jego odpowiednio przekształcisz, to możesz czas policzyć. I to chyba tylko tyle zadań było. Oczywiście tam były różne przypadki. Jak czujesz potrzebę, żeby zrozumieć zadanka, no to sobie odpal zadania. To one trwają 40 minut, ale no nic nie stracisz. Dzięki temu więcej się nauczysz. To też była chyba jeszcze dynamika, tak, bo jest spadek swobodny. No dobra. I to było tyle w krótkim powtórzeniu wiadomości. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się.